Antek właśnie opowiedział mi o swoich fantazjach. Ale zajebiście, ja. Nie, chyba nie pójdziemy. Chyba pan mówi, że nie. Chyba nie. Nagrywa się, Manko, witamy w Makao. Witamy w Makao. Makao, kakao. No i dobra, i teraz znaleźć trzeba, nie? Tak. Co my tu mamy? 101X. Próbowaliśmy zapłacić teraz Alipayem. Jak skanowaliśmy kod QR, mnie wywalało gdzieś do jakiejś strony, gdzie jakiś transport sobie wpisujesz, nie wiem, czy jakaś podstrona. Nie mogłem zapłacić. QR kod, który generuje, żeby zeskanować, no nie działa, w sensie jakby działa, ale no nic nie zeskanuje, nic nie daje. Chodzi o gotówkę, to mamy tylko hongkongskie. Dałem 50 hongkongsi, powiedział, że nie ma jak rozmienić. Bilet kosztuje $6. No w zasadzie ta sama waluta to jest, nie? Tak, jest to samo. No teraz stoimy i nie mamy żadnego biletu i nie wiem, czy mamy za to zapłacić, czy mamy sobie wyjść. W sumie... I generalnie znowu tutaj w Hongkongu były dwa języki urzędowe, to już doszedł jeszcze trzeci portugalski. I dalej nikt nie mówi ani po angielsku. Dalej nikt nie mówi po angielsku, tylko po chińsku. I bogactwo wszędzie, zaczyna się. Wbiliśmy właśnie do hotelu. Najtańszy w ogóle jaki udało nam się znaleźć. Ile doba wynosi za jedną osobę? 60 parę złotych. 60 parę złotych. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj w dwie osoby na 2 dni. Praktycznie 100% ceny. Tak. Około 100%. Ale taki pokoik, najtańsza opcja w zasadzie to jest jakiś prysznic. W sumie w dobrej, normalnej lokalizacji, gdzie jest jedzenie. To jest Elo. taka starsza dzielnica, gdzie jest dużo właśnie punktów gastronomicznych, sklepów z pamiątkami. I można łazić. Antek właśnie opowiedział mi o swoich fantazjach. One są związane z tym, co wisi tutaj. Pokażę wam. Na pewno jakaś fajna laseczka, która mieszkała tu przed nami, zostawiła Antek, tak. No, tu się o wiele lepiej zapowiada, nie? Tak. Wszędzie jedzonko, a tam wczoraj to ja szedłem z godzinę do jednego sklepu, żeby coś kupić do jedzenia. Tutaj wszystko bardziej jest kupy, nie? Tak, 6 km musieliśmy iść do najbliższego sklepu. Tak, żeby w ogóle cokolwiek do jedzenia kupić. Biorąc pod uwagę, że wzięliśmy najtańszy, jaki w ogóle możliwy był chyba w Hongkongu, nie? No, zawsze bierzemy coś najtańszego. Jeden z dwóch najtańszych. Zamiast pokazywać kasyna, to pokazujemy slumsy. Ale zaraz dojdziemy też do kasy. Jeszcze kawałek. I co, Marcin, będziesz coś obstawiał? Słuchaj, może warto, może wygram. Czy nas puszczą w ogóle w takich strojach? W dresie. No ty jeszcze gorzej, bo ty masz krótkie spodenki, nie? No ale ty masz długi dres. Ja mam krótkie spodenki, a ty długi dres. Jeszcze Straszna tanktowałem różnica. pod Oni tym, powiedzą, nie? dobra, pan w długich może. Ale pan w krótkich płaci. Ja, to w ogóle wszystko wygląda jak w Portugalii. Naprawdę. No. W którą stronę idziemy? To co, Marcin, lecimy do kasyna, przewalamy wszystko i zakładamy Patronite'a. Albo wygrywamy. Albo wygrywamy i... Albo oddajemy wszystko, co mamy do Lombardu, żeby za co żyć. Ale dalej szukamy jeszcze inwestora, pamiętaj. Tak, jeszcze się żaden nie zgłosi. W każdym razie musimy iść zobaczyć te Lombardy. Zobaczymy, czy tam rzeczywiście ludzie sprzedają za połowę ceny elektronikę i Rolexy i tak dalej. Jestem tego ciekawy bardzo. Kurczę, ale naprawdę wygląda jak w Hiszpanii, nie? No tutaj w ogóle to nie przypomina Chin. No. Ale tragicznych cen nie ma, jeżeli chodzi o jedzenie. Nawet czasami taniej jest niż w Hongkongu, nie? I większy wybór jest. Na pewno. Tak. Wydaje mi się, może to dlatego, że jesteśmy w lepszej strefie, nie? Ale mimo tego, że jest... różnorodność większa. Tak, mimo tego, że jesteśmy w lepszej strefie, to jest ta właśnie różnorodność lepsza. To jest spoko. I w ogóle te chodniki też mają takie mozaiki jak w Portugalii, nie? No. Jakoś 40-50 minut jechaliśmy z Hongkongu do Makao mostem i zapłaciliśmy za bilet jakoś $65 hongkongskich na pół, czyli coś 32 zł, coś takiego. Więc zbliżamy się do tego kasyna Lizbona. Widać kawałek, a z wrażenia bułka wypadła. No, croissant mi wypadł. Na szczęście 5 sekund nie minęło, więc bakterie nie miały jak przejść, nie? Nie przeskoczyły. Nie, przeskoczyły.
Zobaczcie to, jaki to jest kontrast w ogóle. Slumsy, no i kasyno. To jest chyba największy kontrast, jaki w ogóle kiedykolwiek widziałem. Ja też. Wyobraź sobie teraz tutaj mieszkać, nie? Ej, ale wydaje mi się, że tu nie mieszkają przypadkowe osoby. Tak mi się wydaje. Że tu muszą mieszkać osoby właśnie, które dużo przegrywały właśnie w tych kasynach i miały na przykład mieszkania czy coś. I na przykład tu mieszkają teraz, ale to jest po prostu, oni są już tak biedni, że po prostu nawet nie mogą tego odnowić, rozumiesz o co chodzi? Nie wiem jak mają w środku, ale na zewnątrz. Ej, szczerze, nie wiem czy to są chyba te lombardy. Te tutaj wszystko. No. Tak mi się wydaje, nie? Zobacz. Za ile takie zegarki są? 86 tysięcy, 40 tysięcy złotych. Takie zegarki. To myślę, że to są 20. To jest Lombard, to chyba nowe są. Tak, to mi się wydaje, że to jest Lombard bardziej. Tak? Tak, tak. Znaczy wiesz, też nowe w Lombardzie mogą być, ale nie przyszedłem tu kupować zegarka, co prawda. Ale jestem ciekawy jak to wygląda. Myślałem, że wyobrażałem sobie bardziej, że to jest jakieś takie, wiesz, na ulicy, że sprzedają, nie? Że już... Nie, bardziej takie, że biednie, że wiesz, oni mają bogate rzeczy, czy jakieś drogie rzeczy i w zasadzie sprzedają to na ulicy, nie? Ale nie, dobra, czy to jakieś lombardy bardziej takie ekskluzywne, no tu chyba nawet tak nie ma takich rzeczy. No bo to najłatwiej zastawić w Lombardzie. Grasz tutaj sobie w kasynie, zabraknie ci kasy i idziesz tutaj, zastawiasz i grasz dalej, nie? No tak. Zegarek za kilkadziesiąt tysięcy. Te budynki autentycznie robią większe wrażenie na mnie niż te, które były w Hongkongu. Tak, bo tutaj jest jeden, ale porządny, a na przykład tam to była taka... Były takie obskurne. Tam robiły wrażenie z daleka. Tak jak ci mówiłem, z daleka ta cała panorama, te budynki robi wrażenie, ale jak podejdziesz do tego blisko, traci cały swój urok. Lisboa to jest chyba najpopularniejsze w ogóle, nie? Tak. Te kasyno. Ale pomimo tych kasyn, No jest to w sumie tutaj nie ma co aż takiego co do roboty, nie? Nie, no jest trochę takich tych sklepików turystycznych, ale tak A tak to nie ma co do nie roboty. główna atrakcja, dlatego to jest Tak. takie znane i dlatego... To jest w ogóle bardzo ciekawe, że na przejściu nawet nie przejdziecie sobie, jak nawet nie ma światła, tylko ludzie są normalnie światłem, normalnie wam kierują ruchem. Nie wiem czemu tak jest. Jak myślisz czemu tak jest, że ludzie kierują ruchem? A przecież Taki mogli światło by zrobić, nie? Słucham? Mogliby światło zrobić. No, ale może taki zwyczaj, nie? A ja wiem dlaczego. Jest jeden bardzo mocny argument, który za tym przemawia. Dlatego, że ci ludzie mają pracę i płacą podatki, przez co napędzają gospodarkę. To jest bardzo dobry argument pod to, nie? Ogólnie dzisiaj mamy trochę mało czasu, już w sumie słońce zachodzi. Jutro wybieramy się na drugą wyspę. Tam będzie więcej atrakcji, mam taką nadzieję, co? No, Oprócz tutaj kasyn, też. do których i tak nie idziemy. No, restauracje wykwintne, rollsy. No biednie nie jest, co Marcin? Nie. Nie jest. Ale ty, Słuchajcie. słuchaj, ale ci otworzyli nam drzwi, ty. No, to każdemu otwiera drzwi. nie jesteś wybrańcem na pewno, nie? Nie byłeś nigdzie w tak luksusowym? Chyba nie pójdziemy. Czy dalej nie pójdziemy? A nie wiem. Nie no, pójdziemy normalnie chyba. Nie, chyba nie pójdziemy. Chyba pan mówi, że nie. Nie, tak. Chyba nie. Jednak zostaliśmy zatrzymani. Mamy jedzonko makaońskie, jakieś przysmaki, trochę takie latynoskie. I co? Wiemy co chcemy? Zamawiamy, nie? Wiemy. To w ogóle zamówiliśmy jakieś makaowskie, ale to raczej wygląda trochę tak włosko, portugalsko, europejsko, chińsko. Czekaj, jak To było to smakuje jak bolognese zapiekane z serem, ale na ryżu. na ryżu. I tu też jest w środku ryż i tu jest jakiś, bodajże to był Masz kotlet. żeberka chyba, tak? Nie. Tak, to chyba są żeberka takie jakby, coś nie wiem, czy to przypomina żeberka, bardziej taki kotlet Jest schabowy bardziej. schabowy z sosem bolognese i z ryżem.
McDonaldem mi zajechało. McDonaldem? Jak taki chicken burger. Moje nie przypominam. No spróbuj sobie moje. Co? I co? Trochę jak McDonald's, nie? No. No. Trochę to jedzenie przypomina takiego McDonalda. No dobre. Smaczne. Siemaneczko, nowy dzień. Lecimy na drugą wyspę, Makao. RT4, dobra, to jest nasz. Wsiadamy i lecimy. To chyba w drugą stronę jest coś, nie? W takim razie. W sensie w drugą stronę to idzie, no. To co, wchodzimy? No to idziemy, nie? Nie mamy chyba wyboru. Ale zajebiście, ja pierdziule. Ej, ta wyspa jest o wiele lepsza niż tamta, zdecydowanie. To są prawdziwe kasyna, zobaczcie. Ja pierdziule, ale widok. Od 70 do 98, 2000 co tu było? 2001, 2011, 13, 14, 15, 18, 20 na dole. Chyba właśnie. Chyba o to chodzi. Zium. Oficjalnie coraz bliżej Europy. Francja, Wielka Brytania. Nie no, biednie to tu nie jest, nie? No nie. Czuć pieniądz, czuć pieniądz. Wszystko czyste, w ogóle infrastruktura. No kurde, no fenomenalnie czysto wszystko jest, nie? Poukładane. Przenosimy się do Europy. Gdzie? Do Londynu. No, Chińczycy potrafią wszystko podrobić. Nawet Big Ben. Nawet- Eiffla. No. Pierwszy raz widzę takiego małego Big Bena. Taki mały. Ale mały. No, miałeś rację. Tam na górze jest ta restauracja w ogóle, którą można jeść. To tam można... A nie wiem w ogóle co tam serwują. Pewnie jakieś... Nie wiem, wiem, że to widziałem gdzieś Przystawki, kiedyś wydaje w mi się, że- telewizji było coś o tym, że właśnie jest na wyciągu taka restauracja i mi się teraz tak skojarzył ten kształt i ten... Nie wiem, a może to jest jakaś też podróba gdzieś jakiejś innej, która jest gdzieś w innym miejscu na świecie. No ja słyszałem o tym, ale że w Macao jest? No. Chyba bardziej w jakimś innym miejscu, nie? No nie wiem, Ale też, a może to to było... może podróba jest, A nie? może to było Macao, nie wiem. Ciężko. To prawie taki jak oryginalny. Nie, no też jest mniejszy o wiele. Chętniejszy, no ale tutaj tak nie widać różnicy, a wieża jest dużo mniejsza. Ale to masz w ogóle jeszcze cały budynek jest. No. Mimo, że jest ta wieża, to jeszcze jest cały tam budynek się ciągnie. Dawaj, chodź tam wejdziemy do środka, zobaczymy. Gdzie? No tam do tego budynku, o ile można. Aby tam chociaż blisko niego. London. Londoner. Aha. Teraz się czuję jak w Las Vegas. Zobacz to, te wszystkie detale przy tych oknach, na tych fasadach. Zobacz. Ale weź też Ten. od wzoru 1:1, No. nie? Nawet telefon jest. Nawet jest telefon, ale tu każdy zobacz na tych ścianach. I normalnie można z niego zadzwonić, nie? Normalnie można. Nawet te lampy te uliczne, zobacz, też mają takie ryby. No o Jezus, no tutaj też detale masz. Wszystko jest. Wszystkie dziewczyny chyba przyjeżdżają tutaj robić sobie zdjęcia, że w Paryżu są, nie? Bo najbliżej do Paryża tutaj. Nie, to widać od razu, poza tym te budynki z tyłu już mówią wiele, nie? Nie No wiem, chyba, że Eiffla już jest mniejsza, ale ten Big Ben- Londoner jest imponujący. Mhm. Ten jest o wiele lepszy. Wszyscy zdjęcia robią. Słońce już zachodzi, niektóre już zawijają, słońca nie ma. No i wieża Eiffla, nie wiem, nie chce mi się szczerze tam wchodzić. Możemy pójść bliżej, ale nie wiem, czy po prostu sens wchodzić do środka. No ale najbardziej fancy ulica zaliczona. Wieża Eiffla, Big Ben. To było tyle w sumie z Macao. Będzie chyba tutaj nie ma co do zwiedzania. No nie, wczoraj jedno centrum, dzisiaj drugie centrum. I tyle. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja i do następnego.
Na razie. Siema!